Cześć Adamie, witam Cię ponownie. Witam Cię Bartku znowu. Widzimy się z Adamem Danielakiem, kierownikiem działu C, czyli płazów, ryb i gadów w łódzkim zoo, w Orientarium w łódzkim zoo, gdzie Was zapraszamy do odwiedzin. Jest wiosna, piękna wiosna się pojawiła ostatnio, ciepło w Łodzi, słonecznie, krokusy kwitną, więc gdzie najlepiej patrzeć, oglądać, podglądać przyrodę? Możecie zacząć od rodzinnych wycieczek do łódzkiego zoo. W tej chwili jest promocja 40 zł do końca kwietnia bilet kosztuje, ale te promocje pojawiają się regularnie, także zaglądajcie na stronę łódzkiego zoo, tam na pewno znajdziecie interesujące oferty. A my tymczasem wracamy do naszego gospodarza. Adamie, jesteśmy w najwyższym miejscu, na najwyższym piętrze na rusztowaniu technicznym, gdzie normalnie nie ma możliwości dostania się dla zwiedzających. My mamy tę przyjemność, że dostaliśmy tutaj przepustkę i jesteśmy na technicznej platformie, na największym zbiornikiem. Tak? Jaki to jest zbiornik? Jest to nasz największy, tak jak na początku powiedziałeś, samego zbiornik, prezentujący również faunę Azji Południowo-Wschodniej. Moja ulubiona. Tak, 2,5 tysiąca metrów sześciennych wody, zbiornik plus filtracja dochodzi i zbiorniki wyrównawcze, czyli troszkę więcej jeszcze. 2 gatunki pelagicznych przepięknych rekinów, Plumbeus i Melanopterus. 2 gatunki jeszcze pozostałych rekinków, takich powiedzmy mniej znanych jak Stegostoma i lina gitarowa i przepiękne orlenie, tak? Majestatyczne, cudowne orlenie i cała rzesza drobniejszych ryb, które tutaj tworzą taki. Bo widzę bardzo dużo płaszczek, tak. To w ogóle pięknie wygląda, normalnie nie ma tego możliwości oglądania tak z samej, że tak powiem, z góry, no perspektywa jest tak, uderzająca. Tarpony się nam przyglądają, akurat przepływają barakudy. One lubią sobie tu podglądać. Mam nadzieję, że są najedzone. Batusy, też 2 wspaniałe. Ale oprócz tego małe typowe rybki rafowe, typu dokładnie. Na przykład hetodony. Tak, hetodony i aurigi różnego rodzaju. Tutaj próbowaliśmy, nawet mamy przepiękną parkę wargatków czyścicielów. I Epinephelus lanceolatus non-stop praktycznie korzysta z ich usług. I tak, i odwiedzający oczywiście tutaj nie mogą zajrzeć, ale mogą obejrzeć galerię i tunel, tak? Do nas też mogą zajrzeć, zwiedzający nas w tym momencie widzą, ponieważ przez okno techniczne, które jest zlokalizowane na wprost Ciebie, mogą sobie też podejrzeć, jak my tutaj sobie pracujemy, jak sprzątamy, jak tutaj nasza ekipa działa sobie i radzi w tym wszystkim. Jest to bardzo ciekawe od zaplecza. Ludziom się po prostu podoba. Dla mnie, dla akwarysty to jest w ogóle uczta. Tak. Powiedz mi teraz troszeczkę o filtracji, o oświetleniu. Widzę, że bardzo silną lampę macie tutaj. Tak, to się nazywa wiosna albo słońce, niektórzy na to mówią. Więc mamy świetliki, czyli mamy naturalnego światła troszkę, wpuszczamy do tych zbiorników i doświetlamy oczywiście w sezonach praktycznie non-stop, ale zwiększamy w sezonie zimowym czy jesiennym, żeby to. Bo lampy są pod nami, tak? Tak. Lampy, a tu jest, a nie było więcej. Aha, tam jest jeszcze jeden świetlik. Bo są całe sekcje, tak. Jest jeden świetlik pod rafą i tutaj pod zbiornikiem rekina również. Świetnie. A powiedz mi teraz tak, trochę o parametrach wody, o filtracji. Zbiornik do filtracji typowo. Przepraszam, jeszcze zabierzemy Was do działu technicznego filtracji, tam gdzie zobaczycie, jakie odpieniacze pracują przy tym zbiorniku. Dokładnie. Tutaj z racji tego, iż postawiliśmy na zbiornik typowo fish only, czyli duża konsumpcja pokarmu, duże ryby, dużo odpadów, tak, więc tutaj nie inwestujemy w żadnego rodzaju koralowce. Tutaj skupiamy się na rybach. Woda jest przed wprowadzeniem do 3 potężnych odpieniaczy ozonowana. Posiadamy 8 olbrzymich filtrów piaskowych ze złożem takim szklanym a la piasek, które się nie ściera, drydenowskim.
Dodatkowo sterylizujemy obok ozonu lampami UV, całym pakietem olbrzymich baterii UV. No i po przejściu oczywiście przez ozon mamy Plataksy. potężne zbiorniki, tak, plataksy, potężne zbiorniki kolumny odgazowania. I złoża przelewowe biologiczne. Zasolenie, tak jak mówiłeś, 34. Tak, 34, 33 tutaj staramy się utrzymywać. Kurczę, sorry, ale no, tak się nie mogę skupić, no pięknie to wygląda, ale jesteśmy tutaj w pracy i mamy ograniczony czas. Powiedz mi teraz tak, temperatura wody 23, 25. i to jest podgrzewane, tak rozumiem? Mamy cały układ, ma wymienniki płytowe, gdzie możemy sobie zaprogramować i są zaprogramowane na grzanie i na chłodzenie. Aha. Dużo ludzi przyjdzie w lato, duża konsumpcja energetyczna, że z nieba leci żar, my sobie schładzamy wtedy wodę. Zimą podgrzewamy. Także cały układ jest programowalny, sterowalny, zabezpieczony generatorem prądotwórczym na wypadek braku prądu. Także jesteśmy safe. Super, super. Dobra, dzięki. Idziemy w następne miejsce. Tutaj jesteśmy przy takim specjalnym zbiorniku. On jest częścią dużego zbiornika. Adamie, czy możesz nam powiedzieć więcej o tej części? Tu ryby swobodnie wpływają. Oczywiście, Bartku. Tak, na chwilę obecną ryby sobie mogą tutaj bezpośrednio wpływać. One się nie boją tego zbiornika. To jest zbiornik, którego koncepcja i zamysł jest taki, że jesteśmy w stanie oddzielić rybę, którą podejrzewamy na przykład o posiadanie pasożytów, w złej kondycji, zamykamy sobie wtedy wrota, zgłaszamy naszym weterynarzom, weterynarz przychodzi, ogląda, możemy wykonać proste zabiegi. Drugą funkcją jak gdyby tego zbiornika jest to, że możemy sobie tutaj, tak jak tutaj w przypadku orlenia, który wpływa, możemy sobie odseparować jakąś konkretną rybę. W tym przypadku właśnie tutaj mówimy o orleniu, ale może być też rekin czy płaszczka himantura, żeby urodziła młody. Ponieważ większość tych ryb... A mieliście już taką sytuację? Podejrzewamy, że już nam się zaczęły rekiny rozmnażać. Więc teraz zaczynamy... Znaczy rozmnażać, tak, mieć tarło. Tarło już było. Aha. Pourywane płetwy, ponadszarpywane, tak, no bo one się mają... nie pytają. Tak. No Samiec samicy się nie pyta, czy chce. Więc to fajnie wyglądało, ponieważ już też mieliśmy podejrzenia, że ona jest już w ciąży, czy... Nagle samica nam po prostu jedna schudła i podejrzewamy, że mogła przez noc urodzić, a wiadomo, że one wszystkie przez noc rodzą. Więc dla nas to jest to sygnał, że zaczynamy z nią trening, zobaczymy, w którym momencie możemy sobie to porównać na USG, obejrzeć zarodki i będziemy wiedzieli, kiedy ją odizolować, ponieważ poród będzie w nocy, więc my będziemy spokojni, że pozostałe rekiny nie będą na to czekać. Rozumiem. I jest wtedy szansa odchowania młodych. No to fajnie. Inaczej... A jak namawiacie te rekiny, żeby tutaj wpłynęły? To jest ich naturalna część biotopu. One zawsze tu żyły, zawsze tu mieszkały. Wiele orleni zachęcamy, czy innych ryb, kładziemy tutaj różnego rodzaju małże na przykład, które zdzierają, kruszą. Orlenie bardzo chętnie to muszą sobie ścierać jak gdyby swoje narządy, które mają w pysku, więc dzięki temu nam jest też łatwiej wtedy taką zatokę posprzątać. Bo one tego namielą nam tutaj, wiaderko pokarmu takiego, tych małuś różnego rodzaju. Możemy sobie to łatwo zmieść, żeby nie zanieczyszczać głównego zbiornika, a jednocześnie one, jak zauważysz, mamy stanowisko tutaj do karmienia i akwaryści tutaj podchodzą na target niebieski orlenie, wiedzą, że to jest ich jedzenie. O, to tak są już nauczone. Nie przeszkadzają sobie wzajemnie. Super. Tak. A jeszcze ostatnie pytanie a propos karmienia ryb i korali, bo to pewnie interesuje widzów. Jak rekiny, czym karmicie rekiny? Oczywiście nie może być to tak jak w naturze, czyli... Płatkami. Płatki. Rekiny płatków nie jedzą. Dokładnie. Nie. Są to ryby rozmnażane, różnego rodzaju głowonogi, ośmiornice, tak? Wszelkiego rodzaju dieta jak najbardziej urozmaicona. Jednego dnia śledź, jednego makrela, szprotka, etc. I jaka jest ilość w kilogramach, że tak powiem, tego pokarmu? Oj,
Nie pamiętam. Wiem, widzę teraz na chwilę obecną, jak akwaryści to miskami noszą takie duże porcje po prostu. Mówimy o dziesiątkach kilogramów, czy? Tak, to znaczy jedno karmienie to przypuszczam, że jest powyżej 10 kg na pewno. No fajnie, fajnie. Tam jest 7 rekinów z jednego gatunku i 4 z drugiego i one jednak tych makreli to potrafią zjeść. Także. A jeśli chodzi o sekcję rafową? Sekcję rafową to jest też różnie, bo tak jak tutaj zauważyłeś, dajemy im zarówno liście alg, zarówno dajemy im rozmrożoną, tak jak rekinom, większą rybę. Dajemy im, tak jak forcypigierom czy innym, żeby się jednak trochę pogimnastykowały, tak samo w muszelkach pokarmy. Więc one mają plus typowe pokarmy rybie, tak? Mrożonki typowe, które się stosuje w akwarystyce morskiej. I do tego jakieś algi zawieszane, jeżeli nam kaulerpa przerasta, wędruje na żyłkę i również pięknie jest zjadana. Tak? Także różnego rodzaju naso, akantrusy też pięknie konsumują nadmiar naszych glonów. Plus pokarmy suche oczywiście, tak? Mnóstwo rodzajów, od miękkich, od tonących, od popływających, tropikalowskich. Są teraz macie taką fajną też serię, takie bardziej tonące one są, takie miękkie, to też ryby to lubią. Mówisz tak? o I jeszcze ProDefense. Chyba tak, no dokładnie. Probiotyczne pokarmy, tak. Tak, to fajnie się sprawdza i u nas jest też to fajne, że przez to, że nasze ryby duże, tak jak KSO, porosły do dużych rozmiarów, to Tropical, idąc w stronę konsumentów, którzy mają akwaria w domu, to robi drobne granulki, a dla nas jest to idealne, bo wtedy rozprasza całą energię, całą tej masę ryb, które tu przybiegają i one mają zajęcie na pół dnia, na 2 godziny fajnie. Nieraz, więc to jest też fajne, że nie damy im porcję raz olbrzymią, tylko mogą sobie szukać, ten pokarm jest fajny, tonący, on to gdzieś tam skałki wpływa, więc dodatkowa robota dla pozostałych ryb, ponieważ tam jest jeszcze dużo różnego rodzaju chryzipter, które tak wcale niechętnie przychodzą do toni wodnej. Tam jest jeszcze, wypadła mi nazwa łacińska, kometki. Też się pięknie nam nieraz... Wargacze, no. No. I w wargacze sporo też gatunków tam mamy na razie. Tak? Super. Także to jest też fajne dla nich. Teraz jesteśmy nad zbiornikiem typowo rafowym z koralami. To jest zbiornik, gdzie woda jest oddzielona od tego poprzedniego, ponieważ tam oczywiście były wysokie azotany, tam były fish only, ogólnie zbiornik. Tu jest zbiornik rafowy typowo pod korale. Dokładnie. Tutaj przywiązujemy praktycznie 100% naszej uwagi, aby ta rafa nam się rozbudowywała. Czyli do jakości wody między innymi. Do jakości wody, tak. Pilnujemy, aby azotany tutaj nam nie przekraczały 15, więc jak widać proste montipory różnego rodzaju, sarko, lobo, ładnie tutaj rosną i staramy się cały czas wprowadzać nowe, troszkę bardziej trudniejsze, zwiększamy światło, poprawiamy jakość światła, więc ten zbiornik fajnie nam dojrzewa. Tak naprawdę zaczęliśmy tutaj 2-3 lata temu wprowadzać dopiero koralowce, bo cały zbiornik ma raptem 4 lata od zalania, więc to jest tak, bardzo nowy zbiornik. Małe zbiorniki, małe problemy. Dokładnie. Tutaj dawkowanie manganu czy żelaza odbywa się pompą perystatyczną, może trochę tak mało ciekawie wygląda na górze. Podkowę się wrzucę albo 2. Też. Natomiast są to ilości już takie nie w kropelkach mierzalne, jak w typowym zbiorniku. Tak? Tak. I to też robicie badania wody na ICP i tak dalej. Tak. Fajnie tutaj widać, jak glony wapienne pokrywają, znaczy, że tutaj im jest dobrze, jeśli chodzi o składniki balingowe. Zresztą widać te białe placki, to są sygnały, że tam się po prostu, znaczy może nie te białe placki, ale te jaśniejsze miejsca. Różowe. To są różowe, tak, one tak tutaj wyglądają troszeczkę przez to światło inaczej, ale to oznacza właśnie, że rozwijają się tam glony wapienne. To jest pierwszy znak potwierdzający, że woda jest
dojrzała, że akwarium dojrzane tak, no w zeszłym roku już pierwszy raz uruchomiliśmy reaktor wapnia. Na chwilę obecną mamy 2 tutaj do tego zbiornika przewidziane po to, żeby jeżeli z jednym będzie jakiś problem, żeby nie... Forcipigery, ale fajnie wyglądają. Forcipigery, to jest około 10 sztuk, także na szczęście szklana róża tutaj może sobie hulać i one robią robotę, jak to się mówi. Świetnie, ale widzę, że właśnie z tych typowych ryb rafowych, takie co znacie z akwarium, to jak widzę z pokolców, to widzę Acantorusa, Paracontorusa, tak. Tak, lienatusy są. Lienatusy, widzę tam borsuki, widzę właśnie te forcipigery, widzę duże hetodony, te piramidy. Polyleptis, tak. Hemitaurichtis polyleptis. I są... Odonatus niger. To jest dla mnie taka fajny wyznacznik, bo rogatnice zawsze się kojarzą, że jednak tam wszystko sobie pozjadają, a one te chabrowe takie fiolety piękne, bardzo ładnie nam tutaj są i nie przeszkadzają. Mieszkają? Nie, znaczy budują sobie takie jakieś zagłębienia. Norki, tak. Trzeba tylko uważać, bo one mają efekty między sobą środowiskowe, samczyk z samiczką. Nie lubię, jak się za blisko nich przepływa wtedy. Trzeba je ominąć. One potrafią ugryźć, ja to dokładnie, wiem bo ząbki mają bardzo z własnych doświadczeń. Antiasy, tak, widzę tutaj trochę... Tak, borsuki, Caesio, 2 gatunki, fajnie. zebrasomy, Desiardini. A powiedz mi... I tam widać takie, gdzie nie widać, to też można zobaczyć skrzynki, w których my umieszczamy koralowca. Jak mu jest dobrze, to wtedy szczepkujemy, przyklejamy go tutaj. I skrzynek zwiedzający nie widzi, nie przeszkadzają w niczym. Rozumiem. Natomiast mamy jakiś taki wyznacznik, czy ten koralowiec będzie się u nas dobrze trzymał, czy jest go sens przyklejać, czy jeszcze chwilę poczekać, poobserwować go, tak? A powiedz mi teraz o tym. Tutaj Powiedz nam teraz o tym zbiorniku tutaj długim, bo to jest wszystko razem połączone, tak? Tak, to są takie naczynia połączone, 2 podłużne zbiorniki z racji tego, że no, nasza winda powyżej 5 metrów nie ma, więc musiały być 2, ale to są 2 takie duże refugia nasze. I tutaj naturalna biologia się rozwinęła, co ciekawe, różnego rodzaju ślimaki, od stomatelli począwszy, prawda, po nawet lasonogi to malutkie wszystko na dziko można tutaj, zobaczyć. tak? Tak. Tutaj ryby nie mają dostępu do tego zbiornika, więc to jest fajne, ponieważ ta biologia ma szansę się tutaj odbudowywać, ale jej nadmiar spływa pod naszymi nogami centralnie do zbiornika. Więc to nie trafia do filtracji, tylko te mikroorganizmy, które się tutaj namnożą w tym zbiorniku, mogą od razu trafić pod skałę i tam sobie spróbować się zasiedlić w jakimś stopniu, póki nie zostaną przez ryby pożarte. Ale no, nie marnujemy jak gdyby tej biomasy, która tutaj jest wytworzona. Świetnie, prawda? świetnie. Widać, że tu jest zdrowo, bo ta różowa ściana na tym białym tle świadczy o tym, że biologicznie to jest bardzo dojrzały zbiornik. Tak, no, różnego rodzaju glony, tutaj... to głównie spaghetti też, tak, rurówki proste. Tu jest spaghetti, no i bardzo dużo prolifery. Tak. To jest taka zbita masa fajna i przepływa sobie przez tą wodę. Co to jest? To są niektóre takie czerwone algi, znaczy te glony, przepraszam. Nie. A, to jest jakiś grzybek. Jakaś... Nie, to jest... Nie, to są glony, wiesz, takie bąblowe, one się, zobacz, jak namnażają. Aha, o jak ładnie. One są śliczne, tylko problem jest w tym, że one się potem, tak jak walonia, po pewnym czasie odrywają, wiesz. Ale nie stanowią, nie są bardzo inwazyjne. Nie są inwazyjne i walonia według najnowszych doniesień też się wcale tak nie rozsiewa, jak tak niektórzy mówili, bo można zgniatać. Tak. Ale dobra, idziemy dalej. Nie są. Idziemy dalej, bo czas nagli, a do pracy trzeba iść. Wchodzimy do sekcji filtracyjnej, ale tutaj zatrzymał mnie Adam, bo chciał nam powiedzieć coś o tym miejscu tutaj. Dokładnie, to jest taki początek drogi rafowej, czyli przyjeżdża olbrzymi tir przez te drzwi, dojeżdża nam tutaj, mistrzowie rozładowywują wielkie palety z tonowymi big bagami soli lub innymi artefaktami, które potrzebujemy.
Mamy swoją suwnicę, windę, podnosimy wszystko do góry, w rurze spustowej zsypujemy na dół, w zbiorniku przygotowania Bo teraz jesteśmy... na punkcie takim zero, gdzie zwiedzający się poruszają. Aha, ale czyli zbiornik jest obok nas teraz. Zbiorniki są za naszymi plecami. Rozumiem, tak. rozumiem. Więc musimy podnieść to, wsypać sól przy pomocy dłużycy, dźwigu specjalnego, spuścić go 2 piętra niżej, tam jest rozrabiany, Chyba mieszany z prematem. Rurę, dokładnie, rura przez parę pięter idzie. Dokładnie. Tak, dobrze pamiętam. Tu mamy też szereg zabezpieczeń, czyli jak na przykład by nie było prądu, możemy sobie rurę otworzyć i ręcznie nawet wsypać tą sól. Także ten system jest przemyślany, tak. Nawet winda by się zepsuła, też możemy sobie ręcznie, jakby była potrzeba, sól wsypać. No i to jest takie centrum, gdzie tu logistycznie my wszystko dalej rozdzielamy, tak? Więc jak te bagi przyjeżdża cały tir, tych ilości soli, to są olbrzymie ilości. I te małe akwaria hodowlane też pewnie, te mniejsze, tak, ale ciężkie. Wszyscy też i my się śmiejemy, że my mamy 2 rodzaje wody, tak? Mamy tap water, wodę z kranu i mamy swoją wodę z kranu morską. Więc to jest fajne, bo jak akwaryści podchodzą, to żeby coś podmienić w mniejszych zbiornikach czy coś, to sobie odkręcamy kurek, bach, mamy 35 ppm leci, tak? Także fajnie. Marzenie chyba każdego Idziemy akwarysty. tam, zaraz pokażemy Wam, co tutaj działa żeby była woda czysta. To są te piaskowe, tak? Tak. Te zbiorniki, które tutaj akurat mamy przed sobą, to są 2, w cudzysłowie, malutkie zbiorniki, które filtrują, to są filtry piaskowe, które filtrują nam zbiornik rafę 270 m3. Więc takie 2 mikruski obsługują tylko i wyłącznie 270-metrowy zbiornik rafy. Obok dalej 2 malutkie odpieniacze, które obsługują nam też również zbiornik i to rafy. Nie są te największe odpieniacze. To nie są te największe. Zobaczcie, dokładnie. że jednak ta konstrukcja odpieniacza tu jest zachowana, czyli mamy tutaj to body odpieniacza i ten kubek, to my wylewamy do zlewu, a tutaj się to samo drenuje tą rudą. Tak, to jest wszystko w takiej powiększonej skali, natomiast cała idea odpieniania białek, strącania, wypłukiwania tych popłuczyn, napowietrzania tej kolumny reakcji, wszystko jest to samo, tylko w takiej większej trochę skali, tak? Dalej są zbiorniki odgazowania, żeby pozbyć się resztek ozonu. I tutaj mamy 3 nasze większe. Te odpieniacze już są odpieniaczami, które zaopatrują zbiornik w rekina. Więc to już jest, jak to się mówi, moc. Duże zbiorniki. No do szafki pod akwarium by się nie zmieściło. Nie. Tylko mogły się tutaj pojawić przy pomocy dźwigu, tira i tylko tak mogą stąd wyjechać. Rury 2, może kamerzysta tam uchwyci na górze, to są 2 nasze rury spustowe. One mają bodajże 60 albo 70 cm średnicy, którym woda spływa do zbiornika wyrównawczego rekina piętro niżej jeszcze. Więc cała woda z niecki jest spuszczana piętro niżej, przechodzi przez odpieniacze i filtry złoża aktywnego, gdzie bakterie się namnażają piętro niżej i dalej poddajemy ją procesowi podgrzania, schłodzenia, bądź też lampa UV plus dodatkowe 8 olbrzymich sekcji filtrów piaskowych, które mechanicznie oczyszczają z zanieczyszczeń naszych tutaj wodę. Super. Co tutaj widać? To jest wyłączone tu, teraz? Jeżeli jest drabina i krzesło, to są prace serwisowe, oznacza tak, że oni w tym momencie pracują, ponieważ tutaj prace trwają tak naprawdę 24 godziny na dobę. Nasi mistrzowie zmiany pracują w odstępach 12-godzinnych, czyli przychodzą na 6 do 18 i od 18 do 6 rano, więc non-stop tutaj coś jest do zrobienia, tak? Tutaj nie mogą sobie usiąść i leżaka rozłożyć, tylko zawsze jest albo któryś filtr do opłukania, albo któraś śrubka do dokręcenia, albo któryś filtr do umycia, do zeserwisowania, do wymiany silnika. Te wszystkie elementy się zużywają, te wszystkie elementy potrafią się rozszczepić, to musi być pod stałą kontrolą. Mamy szafy sterownicze, możemy szafę sterowniczą pokazać, to jest bardzo ciekawy element. Każdy zbiornik nasz
jest podpięty pod szafę sterowniczą. Idziemy do szafy sterowniczej. Wygląda jak komputer. To jest po prostu zwykły laptop, na który mamy wszystkie parametry naniesione. Tutaj mijamy z Caldnessem złoże ociekowe. To jest całkowite złoże ociekowe. I druga rura, którą woda też płynie piętro niżej. W tym momencie jesteśmy... przepraszam, zacząłem. Nie, dobrze. Ja to jesteśmy na poziomie -1, czyli jesteśmy pod zbiornikiem rekina. Natomiast pod zbiornikiem rekina mamy obok zbiornik wyrównawczy. Jak w typowym sampie naszym, z którego pompy możemy sobie przyjrzeć. Olbrzymie pompy, które napędzają całą filtrację i rozdzielają po całym zbiorniku. Stanę, żebyście wiedzieli, jakie to jest wielkie. Tak. I cała ta bateria pomp. Z prawej strony można jeszcze spojrzeć, są mini żarówki UV. Tak, to jest w takiej mini skali. Tutaj może z drugiej strony będzie łatwiej podejść. Każda bateria składa się z 6 lamp UV. Żarnik 250 W. Tutaj stoimy w tym momencie przy szafie sterowniczej rekina. Czyli jeden panel, jedna szafa sterownicza tak naprawdę odpowiada za cały system obsługi tego urządzenia. Z wierzchu mamy tak zwany panel operatorski, który pozwala nam uchwycić budowę tego zbiornika. I tutaj mamy podejrzenie, że jest to niecka główna, to jest zbiornik wyrównawczy i tymi liniami możemy sobie prześledzić drogę, którymi woda z głównego zbiornika wędruje do 8 wielkich filtrów piaskowych, do 3 odpieniaczy, do kolumny odgazowania, gdzie jest podgrzewana, gdzie jest schładzana, gdzie mamy lampy UV, gdzie mamy ozonatory. Od razu podglądamy sobie, który pracuje. Możemy sobie przybliżyć, możemy obejrzeć, jakie są nastawy redox w danym momencie. Mamy podejście pod odkurzacz, gdzie możemy sobie zawór, wszystko sterować automatycznie. Mamy zasilanie, skąd zasilamy prematem i dolewamy automatycznie wodę morską. No, tak low-tech to nie jest. Nie. I co też jest fajne, jest to system, który powiedzmy możemy sobie przybliżyć, pooglądać i się nim pobawić, ale tylko mistrz LSS zna kod, dzięki któremu może zmienić nastawy. Rozumiem. Czyli nawet jeżeli by tutaj przyszło dziecko, się zawiruszyło i chciało sobie dla żartów pobawić się tymi nastawami, niestety nic nie zrobi, bo musi się dostać do szafy, wpisać kod. Rozumiem. I wtedy może się pobawić. Na razie my możemy sobie tylko podejrzeć, jak ten układ cały działa. Ale rozumiem, że tutaj można zamknąć zawór, otworzyć zawór, przekierować wodę, spuścić wpisując wodę. odpowiedni kod. Tak. Ja dokładnie. nie mówię, że... Wszystko w ogóle jest obsługiwane na 2 poziomach, czyli mistrz LSS musi podejść pod dany zbiornik i wykonać konkretną operację, jakąś nastawę, płukanie filtra piaskowego. Możemy sobie przejść tutaj, zobaczyć teraz olbrzymie filtry piaskowe. Mistrz LSS przychodzi bezpośrednio na miejsce i steruje zadaną pracą z poziomu komputera, ale drugi mistrz LSS na przykład może być sobie w tym czasie w BMS, czyli to jest takie nasze centrum sterowania i tam podgląda na bieżąco, jak to wygląda, tak? Ponieważ ideą tego było systemu spowodowanie, że osoba, która kontroluje dany zbiornik i nadzoruje na przykład płukanie tego olbrzymiego filtra piaskowego, których jest tutaj 8, to są właśnie od tego rekina, mistrz LSS widzi, co się na własne oczy dzieje i jest w stanie, powiedzmy, zareagować, jeżeli by któryś zawór, bo wiadomo, komputer jest jak każdy komputer, w domu też nam się może zepsuć. Któryś zawór się nie domknie, któraś przepustnica się źle otworzy. Różne rzeczy mogą się wydarzyć na poziomie automatyki, tak? Zgadza się. Więc mistrz LSS z poziomu komputera może obserwować sobie i na piętrze, a wszystkie czynności wrażliwe, żeby zobaczyć, czy po skończonej pracy wszystko zostało prawidłowo uruchomione, odchodzi sobie od tego komputera, bo jest blisko tych urządzeń na miejscu. Interesujące. Widzieliście taki zaworek, co to trzeba 2 rękami obsługiwać? I to pewnie nie jest największy. Nie. Jeżeli chodźmy tutaj, to jeszcze jest 15 metrów trochę dalej, to pokażemy nasze malutkie ozonatory. Jak
powiedzmy półgramowe stosuje się w akwarystyce morskiej tak powszechnie, do 2 gramów, takie do trochę 200, większe, to my mamy tutaj znacznie troszkę więcej, ponieważ mamy tak 2 gramowe, 5-gramowe na rafę, a tutaj mamy prawie 50-gramowe, więc czyli to są ozonatory. Tak. I z jakie redoks utrzymujecie tutaj? 250 było chyba na tym, 254 pokazywało. Dokładnie, natomiast to trzeba obserwować, wszystko pracuje w automatyce, więc żaróweczki nam mówią, który ozonator w danym momencie pracuje. My mamy jak gdyby kontrolę na szafie sterowniczej. Nigdy nie, my załączamy sobie ozon w cyklach i mamy widełki bezpieczeństwa, czyli mamy pomiar redoksu, my mamy w ogóle wiele pomiarów redoksu w zbiorniku głównym, czyli woda spływając z niecki ma mierzony redoks przed podaniem ozonu, przed odpieniaczami. Redoks jest mierzony za odpieniaczami, zobaczyć czy działa to efektywnie. I kontrolna sonda jest umieszczona przy powrocie do niecki głównej, aby zabezpieczyć i wyeliminować możliwość złego odczytu poprzednich sond i przedawkowania ozonu do niecki głównej. Więc ostatnim momentem mamy sondę główną, która powie stop i odetnie działanie wszystkich ozonatorów. Super. Wcześniej widzieliście przedszkole meduz, to tam hodujecie młode meduzy z planuli, tam ze strop. Tak, strobilizują, uwalniają się do kolumny wody, odchowują. A tu jest już ich dorosłe życie. To jest Aurelia aurita, rozumiem, tak? Dokładnie. Taki gatunek, który potrafi szersze zakresy temperatur znosić, czyli możemy go widzom pokazać, bo jednak powiedzmy te temperatury one preferują trochę niższe. Takie bałtyckie. No tak, bo one są i w Bałtyku i Aurelię można znaleźć w Morzu Śródziemnym, tak. W Morzu Czerwonym. Dokładnie. Natomiast ta odmiana, czy taki jakiś podgatunek powiedzmy fajnie toleruje te podwyższone temperatury. Oczywiście mamy tutaj na żłobek i odchowalnię mamy na obniżonej temperaturze, bo wtedy następuje prawidłowa stabilizacja i możemy mieć ciągłość, ponieważ meduzy niestety krótko żyją, więc trzeba je karmić, a potem umierają, więc trzeba zastępować nowymi osobnikami. Dobiegliśmy, nasza wycieczka tutaj po łódzkim orientarium, w łódzkim zoo dobiegła końca. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Na pewno, jeżeli będzie tylko możliwość i zaproszenie, to zaproszenie jest zawsze. Chętnie przyjdziemy, będziemy pokazywali Wam, jak się orientarium rozwija, co jest ciekawego do zobaczenia. Także serdecznie zapraszamy. Jeszcze raz wejdźcie na stronę łódzkiego zoo i śledźcie oferty na specjalne bilety, które w tej chwili są do końca kwietnia. Serdecznie zapraszamy. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo również. Trzymajcie się.